Siemano, słuchajcie, intensywny czas u nas. Jak widzicie, ja już siedzę w Subaru i nie mogę się doczekać. Fura jest cały czas składana i właśnie w tym materiale zobaczycie tak naprawdę dwa odcinki w jednym, można powiedzieć, bo będzie i wyjazd na gruzowe zawody, no i w drugiej części odcinka pokażę Wam najdroższą paczkę, jaką kupiłem w swoim życiu do tego auta. Ale jednak zanim zaczniemy w ogóle cały materiał, jedna bardzo ważna informacja. Robimy wspólną trybunę Drift Patriot na ostatniej rundzie Drift Masters w Stadionie Narodowym w Warszawie. W linku w opisie macie wszystkie informacje, co trzeba zrobić, jeżeli chcielibyście dołączyć do tej trybuny, żebyśmy pokazali moc naszej ekipy, naszej społeczności, która jest właśnie na tym kanale. Nasza trybuna to trybuna numer D18. Jeżeli by zdarzyła się taka sytuacja, że wszystkie bilety, które tam są, już są wykupione, no to szukajcie naokoło. My tam też będziemy, ja będę pewnie po zawodach dopiero, ale jest tam 150 biletów dla nas, dla mojej ekipy i rodzin jakby wykupione. Pokażmy siłę, naprawdę będzie mega. A teraz zapraszam Was na materiał. Lecimy. Dzień dobry, Toruń. Siemano. Jedziemy na zawody, ale najpierw pakowanko rzeczy i Śniadanko. zjeść śniadanko. I dzisiaj będzie gruba jazda. Tasiem wziął Pershinga ze sobą. A mówię, kurczę, nie będę ryzykował, że będzie mi brakowało trakcji. Takie tam skromne 800 koni. Myślę, że kompota może dogoni, ale to zobaczymy. Kurde, jaki ten klimacik. Zapraszam na dancing. No, jest i nasze śniadanko. Nasz diligence? Kurde, nie ma jak to kabrioletem się wozić po Toruniu. Męskim. W 3 facetów. Szykujemy się, bo dzisiaj w ogóle jesteśmy całą ekipą. Tutaj jest Kamil, jest Piotrek. Tak więc ja specjalnie na ostatnią rundę, z racji, że to finał, przywiozłem karbonowy kask. Ja tak serio to generalnie ten wyjazd dla nas to jest fajny trening przed Irlandią, bo są zawody i możemy z Piotrkiem trochę sobie pogadać przez walkie-talkie, tak żeby się trochę rozkręcić. Tak to nazwijmy, więc teraz leci akcja. Musimy zamontować krótkofalówkę gdzieś w kompocie, żeby mi nie latała podczas jazdy i jedziemy się bawić. A to możecie trytkami przypnąć. Wiesz co, pasem transportowym. Albo pasem. Wygląda do rozporki z tyłu. Będzie działać? Musi. Także słuchajcie, żarty się skończyły, finałowa runda, podchodzę poważnie do tematu. Mam ze sobą mojego gruza, ale w razie jakby coś się z nim stało, stoi on. Mamy 9:18, czas wbijać do fury. Kamil, ja będę potrzebował lewarek, a ty jeszcze potrzebujesz? Nie, ja zmieniłem koła. Dobra. O k***a. Już wiem, co mi napisało. Amor? Nie masz Amora? Gdzie masz amor? Nie masz Amora. Dlatego taki szybki byłeś. O k***a. Ale nie wiem, ja powiem ci wczoraj jeździłem już, a po południu jakoś mi się zaczął jeździć, dzisiaj też tak. Da się coś powiedzieć, co się stało? Wyrwałem górne mocowania Amora. Amor mi nawalał, myślałem, że to tłumik, a po prostu takie z ziemi dziwnie auto poskakiwało.
ale słuchajcie, jest tutaj smal. Kiedyś razem jeździliśmy w teamie. No, byłem za słaby, żeby jeździć z Stasiemem. Dokładnie. Jestem doktorem. Sprawdzam ciśnienie w oponach. A jak twoje ciśnienie po przejazdach? Moje ciśnienie aktualnie jest umiarkowane. Trochę mamy tutaj problemów, ale w sumie luz. Jeździ mi się dobrze, tak więc znowu może być loteria szczęścia. Ale z racji, że ja mam szczęście, to będzie dobrze. Nie mechaniku, co w takim biegu? Jest to na zawodach, nie ma czasu na nic. Nie ma nic czasu. Ale jest go bardzo mało. Na trening zostało jeszcze ile? 20 minut, więc trzeba było szybko zmienić koła i Paweł jedzie dalej. Zobaczymy jak będzie teraz. Słuchajcie, najpierw mi amor wypadł, w ogóle wyrwał się z tyłu, a teraz poszło kółko z odwiska i rozerwało pasek, którego nie było, znalazłem, ale jeszcze trzeba wykręcić i znaleźć kółko, także jak zwykle awarie, a jeszcze się nie wjeździłem, także ostatni to jest trening przed zawodami, mam nadzieję, że w ogóle uda się wystartować. Dyszka teraz, tak? Dziesiątka, duża grzechowka. No pysz... Co, dojdziemy? Tą jedynkę? Idziemy. Stasiek, idziesz z nami? Zobaczymy jak tak. Właśnie dałem Pawłowi swoje opony. Jakbym przegrał. Jakbym przegrał, to jest jego wina. Dobra, słuchajcie, idziemy obczaić główną nagrodę tych zawodów. Pojawiła się ta jedynka. Jako ciekawostka, niby według tej organizatorów, myślę, że tak jest, auto warte 50 000 złotych. Więc to jest chyba największa nagroda w historii driftu w Polsce ever. Tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o takie gruzowe zawody, to na pewno. No, tak więc idziemy tutaj z ekipą obczaić, jak to tam jest zbudowane. Dobra, słuchajcie, przychodzi czas zawodów. Lecimy z Tasiem. Ja tutaj chciałem oficjalnie Tasiowi mega podziękować, bo mi pożyczył opony. Jestem w miarę konkurencyjny. Oddałem swoje, ale jesteśmy rodziną drifterską, także trzeba sobie pomagać nawzajem. Mam nadzieję, że moje zadziałają, bo nie zdążyłem niestety też ich dobrze przetestować, bo miałem dużo awarii. Ale keep drifting fun i bawimy się dobrze. Pyk, dokładnie. Szybki umyte. Będzie widać co w bocznych szybach. Pyk. Tak się prezentuje kompocik. Generalnie Tasiem mega dużo przygód, ja też mega dużo przygód, ale powiedzmy, że jesteśmy gotowi, więc chcemy się pobawić.
Słuchajcie, jesteśmy po zawodach. Jest dobra wiadomość i zła wiadomość. Mi osobiście nie poszło najlepiej i mam do poprawy parę rzeczy. Tasiem, tobie jak poszło na tej rundzie? Na tej rundzie uważam, że tak jak na każdej zawsze jest coś do poprawy, ale jest w miarę okej. Ale generalnie nie są same minusy, są też plusy, bo zarówno ja, jak i Tasiem poprawiliśmy nasze najgorsze rundy. O. A tu jest tak, że generalnie z 5 rund liczą się 4 najlepsze. Jedna odpada, najgorsze. Tak, więc to jest fajnie, bo się podciągnęliśmy trochę i najlepsze, bo na sam koniec całego finału w ogóle sezonu DTS-a mamy tyle samo punktów. W całym sezonie jeździliśmy tak samo i mamy co do punkta, nie? 63 punkty razem, także ja się jaram, No że to mój jest ziomuś ma tyle samo punktów co ja w ogóle. Po całym sezonie, słuchajcie, 5 rund. Tak, to jest w ogóle niesamowite. I teraz w sumie to czekamy na informacje odnośnie generalki, bo sytuacja wygląda dalej tak. Te 4 najlepsze osoby z generalki jadą dalej pary, gdzie będą rywalizować ze sobą jakby w normalnym formacie zawodów. Więc i wtedy będzie ogłoszona taka finalna generalka. Ja miałem drugie, Tasie miał pierwsze przed tą rundą. Co będzie dalej, tego nie wiemy. I punkty są liczone razy 2 w tych top 4 całego sezonu. Tak, więc można fajnie nadrobić, jak komuś siądzie, nie? Zobaczymy. Obyśmy się dostali, to będzie fajna zabawa dalej. O, słuchajcie, jest! No. A nie, to jest... Dobra, słuchajcie, mamy wyniki generalki i jest tak, pierwsze miejsce Król Jakub, drugie miejsce Korpuliński Paweł, trzecie Polatyński Pascal i czwarte Stańczak Piotr, 64 punkty. My z Tasiem mieliśmy po 63, więc mamy egzekwo 5. miejsce. Najgorsze. No życie. W takim razie jedziemy do domu odrabiać lekcje. Gruzowe lekcje. No nic, jedziemy tak naprawdę popatrzeć sobie na finały i no i na dzisiaj to będzie tyle. Mogę ogłosić, że zwycięzcą w grupie kucyków Pony i właścicielem kompakta został Michał Karwa! Brawo, umowę, naprawdę, nie spodziewałem się, autentycznie. To przez sędziów. Takich bliskich par na żyletki z takimi przekładkami. Nie da się oglądać naprawdę w innych ligach. Arek, musisz zobaczyć Drift Masters, tam też dobrze jest. Z pierwszym miejscem zajął liczbą punktów 78. I jest to Paweł Korpuliński! I chcę wam podkreślić, że Paweł został najlepszym drifterem w Polsce! Dziękuję całej organizacji, że stworzyli dla nas tak fajne miejsce do jazdy i treningu. A Ługaszowi Tasiemskiemu też dziękuję, bo bardzo chcę. Wielkie brawa należą się organizacji i tak samo innym zawodnikom, z którymi rywalizowaliśmy i mamy szansę stawać się coraz lepszymi kierowcami, także wielkie dzięki wszystkim bardzo. The next day. Słuchajcie, przyszła się do nas paczka. Paczka waży w okolicach 46 kg. Jest to paczka, o której wielu drifterów i kierowców motorsportu marzy, a wygląda ona tak. Ci, co znają tą firmę, to już mogą się domyślać, co to jest. W środku jest skrzynia biegów sekwencyjna, co jest mokrym snem każdego driftera, szczególnie moim. No i się mega jaram. Daje zawsze pewność wbicia biegu, a starzy widzowie mogą wiedzieć, że miałem małą przygodę kiedyś na Rydze. Przy tak dużym przedsięwzięciu, jakie robimy w tym roku, jedziemy całe Mistrzostwa Europy, posiadanie pewności wbicia biegu podczas przejazdów, powiedzmy, punktowanych, no to jest naprawdę mega duży komfort. No i dodatkowo na starcie, kiedy ruszamy, jesteśmy dużo bardziej szybcy, ponieważ cały czas mamy napięty układ napędowy, co też jest cenne. Koniec tego gadania. Zobaczmy, jak to wygląda, bo jestem turbo ciekawy. Jest nożyk, lecimy z tematem. To jest skrzynia sekwencyjna typu złóż to sam. Będzie instrukcja jak DKI? Trzeba będzie ją poskładać. A, to chyba są po prostu puste pudełka. Chyba tylko do transportu.
O, tu już jest pełne pudełko. To takie zaczniemy. A nie. Było przykleszczone. Ty, ona jest dużo bardziej wąska niż ta seryjna przecież. Ale dzwon jest inny. Większy. O, tu już też jest. O, śrubki. Wlepy, firma, która produkowała. Breloczek, smyczka. O, i gadżety tutaj do montażu. Śruby są. Już pytałeś, czy będą. No właśnie, do dzwona. I tu mamy jeszcze trochę więcej rzeczy. Może chcesz nakleić, Paweł, na Subaru? Tak, będzie naklejka Quife'a na Subaru. Z firmą Quife w ogóle nawiązałem współpracę. Jest to firma z Wielkiej Brytanii. A na tego typu skrzyniach sekwencyjnych jeździ chociażby właśnie sam mistrz Europy i kilku innych topowych zawodników z Drift Masters. Więc z tego co wiem, sprawdzony sprzęt w boju, dlatego taka poszła decyzja, nie inna. Teraz my będziemy ją testować. Będziemy testować, to będziemy na niej jeździć. A tu mamy lewarek najprawdopodobniej. To będzie tutaj przychodził. Dobra, chwila prawdy. Proste plecy. Tak jest. Myślałem, że będzie gorzej. Bez tragedii. Ej, właśnie, miał być długi. Miał być długi. Bardzo krótki. Teraz słuchajcie, generalnie sekwa jest, ale to nie jest tak, że można ją po prostu od razu wrzucić. Wykorzystamy do tego adapter. To jest dzwon do seryjnego silnika 2JZ, czyli takiego jakiego mamy. Nie będziemy w ogóle potrzebowali żadnego adaptera, tak jak w poprzedniej skrzyni biegów, żeby połączyć skrzynię z silnikiem. To jest dzwon z automatycznej skrzyni, która była dokręcona do silnika 2JZ. Powinno to wszystko pasować. Pasuje? Pasuje. Dobrze, mamy to. To ja w skrócie powiem tylko, że generalnie zamówienie takiej skrzyni sekwencyjnej to nie jest taka prosta sprawa. Szczerze zajęło nam to trochę czasu, żeby właśnie wymiarować wszystko, żeby właśnie nie było jakiejś sytuacji, że powiedzmy coś teraz nie pasuje. No i do tego dobranie przełożeń, bo tu jest duża dowolność wyboru przełożeń, więc nad tym też trochę spędziliśmy czasu i tutaj mega podziękowanie właśnie dla Muspina i dla Tasiema, ale myślimy, że będzie wszystko elegancko. No i teraz tak naprawdę musimy jeszcze stworzyć nowe sprzęgło. Tak, nowe Do tego zestawu. i nowy wysprzęgnik. I nowy wysprzęgnik. Tylko wysprzęgnik tutaj też nie jest taki normalny, bo jak widzicie nie ma otworu w dzwonie, żeby zamontować ten wysprzęgnik. Gdzieś hydrauliczny wysprzęgnik przykręcany gdzieś mniej więcej na te dwa otwory, więc najpierw trzeba stworzyć adapter, później trzeba dopasować wysprzęglik, trzeba to scalić, trzeba to zsynchronizować z ilością miejsca, jaki będziemy mieli, jak założymy sprzęgło. Potem zamontować do auta i jeszcze wystroić. Tak jest, no i stworzyć instalację elektryczną pod tą skrzynię, no i odpowiednio, tylko po wymiarach, że tak powiem, dopasować auto, żeby ta skrzynia tam weszła. Stworzyć nowego auta, nowe łapy, czyli akcja. tak. Jak widzicie, sekwa jest. Zaczynamy tak naprawdę proces przygotowania skrzyni, żeby wylądowała tam. Kamil będzie miał teraz trochę dodatkowej pracy. Troszeczkę tylko. W pierwszej kolejności co? Musimy ją włożyć do auta, nawet na jakimś tam innym silniku. Znaczy też 2JZ, tylko że nie tym docelowym, bo aktualnie jest on rozebrany, więc wezmę sobie jakiś inny. No i wrzucę tą skrzynię do auta w takim celu, żeby po prostu wymierzyć wał napędowy dokładnie. Po prostu musimy poznać jego długość, żeby go dorobić. No i tak naprawdę też wiemy mniej więcej, gdzie wyjdzie lewarek, no ale jak ją włożymy do skrzyni, no to też będę wiedział dokładnie gdzie. Jakieś ładne maskowanie trzeba będzie z góry zrobić. Co jeszcze trzeba zrobić? Łapę skrzyni biegów trzeba zrobić od nowa, no bo ta od manualnej skrzyni na pewno nie będzie pasowała. No więc parę rzeczy trzeba zrobić, żeby zanim ona wyląduje tak już docelowo finalnie w aucie. Tak więc my lecimy do roboty. Dzięki za oglądanie. My aktualnie cały czas, całą ekipą mocno pracujemy nad tym, żeby wyrobić się na pierwszą rundę w Irlandii. Czasu już nie jest tak dużo, jakby się wydawało, bo zostało nam miesiąc do pierwszej rundy, która odbędzie się 6-7 maj na torze Mondello. Niedługo hamownia, później testy. No i trzeba będzie tak naprawdę pojechać do Irlandii pierwszy raz. W ogóle w Irlandii ja osobiście będę pierwszy raz na tym torze. Grube wyzwanie, ale strasznie się na nie cieszę. No a Wam przypominam, że w opisie macie link do biletów na ostatnią rundę Mistrzostw Europy Drift Masters, która się odbędzie w Warszawie na Stadionie Narodowym.
To jest też kolejny gruby, niesamowity temat dla mnie. Jestem bardzo też ciekawy tego wydarzenia, jak to będzie wyglądało. Jak nie subskrybujecie, subskrybujcie kanał. Sami widzicie, że dopiero się rozpędzamy. Sezon przed nami i w tym roku, mogę śmiało powiedzieć, będzie się działo. Siema!